Rekordy są po to, żeby je bić. Najdłuższa pizza była, największa odhaczone, a upieczona jak najniżej pod ziemią? No właśnie, tym zajęli się na Śląsku. Z sosem pomidorowym i serem zeszli aż 320 metrów pod ziemię. Mamy tutaj najniżej położony punkt, w którym możemy upiec pizzę, no i należy po prostu to zrobić. Stowarzyszenie Prawdziwej Neapolitańskiej Pizzy, światowy autorytet w tej dziedzinie na swoim koncie, ma już m.in. wypiek pizzy na szczycie Mont Blanc. Ciekawe, co będzie następne. Cześć, jestem Andrzej Piekarz z grupy Pizza Fanatics. Opowiem Wam, jak przebiegała organizacja naszego wydarzenia, które odbyło się 13 kwietnia. Udało nam się zjechać na poziom minus 320 metrów i wypiec tam pizzę neapolitańską razem z organizacją AVPN. Było to fantastyczne przeżycie. A co ciekawe, organizacja w ubiegłym roku wypiekała pizzę na Mont Blanc, czyli wypiekali tą pizzę w najwyższym punkcie Europy. Niesamowite jest to, że ja zupełnym przypadkiem byłem podczas wypiekania tej pizzy na Mont Blanc, więc na pewno znajdziecie gdzieś tam film, jak ja też robię pizzę. Oczywiście nie brałem udziału w głównej części tego wydarzenia, natomiast po skończeniu tej części oficjalnej miałem przyjemność wypiekać pizzę na Mont Blanc. Teraz okazało się, że zupełnie przypadkowo, niedaleko spotkania i eliminacji do Mistrzostw Świata Pizzy, które będą odbywać się w Neapolu w przyszłym roku, znajduje się kopalnia Guido, gdzie znajduje się najniżej położona restauracja w Europie, to jest na poziomie minus 320 metrów. Koło tej restauracji znajduje się takie pomieszczenie, które nazywa się hala kompresorowa, w którym właśnie udało nam się przeprowadzić ten wybieg. Co jest ciekawe, sama organizacja wydarzenia zajęła nam raptem tydzień. Po otrzymaniu telefonu od Jędrzeja, gdzie Jędrzej z polskiej delegatury AVPN zwrócił się do mnie o to, aby zaopiekować się organizacją AVPN, panem prezydentem Antonio Pace wraz z towarzyszącymi mu osobami i pokazać im Śląsk. Pomyślałem, że fantastycznie byłoby im pokazać to, co mamy wartościowego na Śląsku i takiego historycznego, czyli właśnie kopalnię. Event, który zrobiliśmy razem z Andrzejem i Associazione Verace Pizza Napoletana i Pizza Fanatics, czyli wypiekanie pizzy najniżej w Europie, to jest w zasadzie czysty przypadek, ale no na tym trochę polega życie, zwłaszcza pizzaioli, że my na wzór ten napolitański nie planujemy za bardzo rzeczy do przodu, ale bardzo szybko reagujemy w sytuacjach, kiedy warto coś zrobić i kiedy nadarza się okazja, żeby zrobić coś wyjątkowego z pizzą. I tutaj tak było. Tak się złożyło, że samolot, którym przylatywali Włosi, przylatywał dosyć wcześnie w niedzielę. Andrzej, z którym się znam od wielu lat, zapraszał mnie wielokrotnie do Gliwic. On jest fanem tutejszej architektury, kultury i wszystkiego, co macie w Gliwicach. I zawsze mnie zapraszał i chodź, przyjedziesz tu, się pokażę tam, cię oprowadzę, zobaczymy wszystkie fajne rzeczy, a zawsze brakowało mi czasu. Więc ten event akurat wypadł w Gliwicach, Andrzej jest stąd, dzwonimy do niego razem z Lilą. Lila mówi do mnie, moja żona, mówi tak: zadzwońmy do Andrzeja, bo on na pewno tam będzie i zrobi Włochom ciekawą wycieczkę po okolicy. Więc zadzwoniliśmy do Andrzeja, mówiłem: słuchaj Andrzej, Włosi z Neapolu przylatują i wypadałoby, żeby ktoś się nimi zajął i żeby ktoś odrobinę ich oprowadził po okolicy. Nie za długo, ale ciekawie. Więc umówiliśmy się z Andrzejem, że on odbierze ich z lotniska, trochę oprowadzi i już. Natomiast mieliśmy jeszcze kilka dni do tego przylotu i Andrzej w którymś momencie był na spotkaniu rodzinnym i ktoś tam powiedział, jedli roladę śląską i powiedział: słuchaj, może są wycieczki w tej kopalni, może tam coś zróbcie. Więc Andrzej do mnie zadzwonił. Ja wtedy zdążyłem już polecieć do Neapolu, więc zadzwonił do mnie w momencie, jak ja zjeżdżałem z lotniska. Mówię: Andrzej, zaraz odzwonię do ciebie, wszystko zrobimy. Oczywiście odzwoniłem do niego po 2 dniach, bo tyle się działo.
Ale oddzwoniłem, Andrzej przedstawia ten wspaniały pomysł, że zróbmy pizzę najniżej w Europie. Co ciekawe, pomysł ten podsunął mi mój przyjaciel Boguś Froń, który właśnie jest przewodnikiem w kopalni Guido. Zadzwoniłem do niego i mówię: Boguś, co ciekawego zaoferowałbyś mi, jeśli chodzi o taką wycieczkę? Jak mogłoby to wyglądać? Boguś mówi: no moglibyśmy przez godzinę przeprowadzić pana prezydenta wraz z przyjaciółmi Włochami po kopalni, pokazać im maszyny górnicze, pokazać im, jak działa kopalnia. I po tej godzinie rozpocząć moglibyśmy ten wypiek pizzy. Ponieważ byliśmy na miejscu, tam był prezydent, cały zarząd Associazione Verace Pizza Napoletana, no to dosyć szybko oni podłapali ten pomysł i tak jak mówiłem wcześniej, w Neapolu planuje się od razu. No i powiedzieli: tak, róbmy to i czym prędzej zaczęliśmy to wszystko organizować. Więc Włosi to podłapali i mówią: kurczę, no mamy najwyżej, to zrobimy też najniżej. To są rzeczy, które moim zdaniem no to można zrobić tylko raz. I właśnie stało się coś takiego, że w historii świata pizzę upieczono najwyżej i najniżej w ramach właśnie AVPN-u. Około 5 dni przed tym wydarzeniem, czyli przed 13 kwietnia 2025, rozpocząłem swoje rozmowy z Muzeum Górnictwa Węglowego, miastem i ze stronami zaangażowanymi, tak aby udało nam się zwieść piece, aby uzyskać wszystkie zgody, aby to przedsięwzięcie faktycznie doszło do skutku. I co ciekawe, zanim odbyło się samo wydarzenie 13 kwietnia, w kopalni byłem chyba 3 razy. Pierwszego dnia zjeżdżałem na dół po to, żeby zweryfikować ustawienie stołów, zweryfikować miejsce, aby zweryfikować możliwość przeprowadzenia tego wypieku, dlatego że korzystaliśmy z 2 piecyków. Te piece mają swoją moc, tak więc musieliśmy mieć pewność, że wszystko, co odbywać się będzie na miejscu, będzie dopięte na ostatni guzik i nagle piece na przykład nie przestaną działać. W samym dniu wypieku zjeżdżałem jeszcze rano razem z moimi przyjaciółmi Marcinem Bartochą, Radkiem Pilskim i kilkoma innymi pizza fanatykami, aby zwieść piece. Do tego celu używaliśmy szoli górniczej, wagoników górniczych, gdzie załadowaliśmy te piece. Te piece dojechały torami do punktu wypieku. Wszystko było porozkładane na miejscu, rozwiesiliśmy wszystkie banery, rozwieźliśmy również kulki do pizzy, które przygotował Marcin Garbowski z organizacji AVP. Jesteśmy gotowi z przygotowaniami pod dzisiejszy wypiek. Za chwilę jedziemy na lotnisko po włoską delegację i niebawem zaczynamy. Panowie, jak atmosfera? Gorąca. Panowie, jak wasze wrażenia przed wydarzeniem? Jak zwykle bardzo dobre. Marcin? No chyba to będzie najbardziej szalony event, jaki zrobiłem do tej pory. Drugi Marcin? Jest wszystko w porządku. Tak. Chłopaki? Trochę więcej emocji. A jak się witamy na kopalni? Szczęść Boże. A jak to wyglądało z samym wydarzeniem? Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 14:40. O 14:40 był pierwszy zjazd na dół. Niestety ta grupa osób, która zjeżdżała, była w jakiś sposób limitowana, dlatego że w kopalni cały czas są zwiedzający, czyli zjeżdżają w cyklach co 10 minut. Tak więc my mieliśmy wyznaczone swoje sloty czasowe, kiedy możemy zjechać do kopalni. Pierwszy zjazd odbył się o godzinie 14:40, gdzie zjechaliśmy grupą 24 osób. Część z tych osób udała się na godzinną wycieczkę, pozostała część osób włączyła piece i rozpoczęła przygotowania do samego eventu, który rozpoczął się godzinę później. Co było dla mnie niesamowite, to wrażenie Włochów. Pierwszy raz w życiu widzieli kopalnię i zjechali na dół. Jak wiemy, w Neapolu i na południu Włoch nie ma kopalni węgla kamiennego. Nasz region z tego słynie. Dzięki temu mogliśmy im pokazać ten nasz czarny skarb, czyli ten węgiel i sposób wydobycia tego węgla. Włosi byli pod wrażeniem już w trakcie samego zjazdu w Szoli. Było to dla nich wydarzenie, dlatego że nigdy nie zjeżdżali tak głęboko poniżej ziemi. Wypiek rozpoczął się o godzinie 15:40, a tak naprawdę były to pierwsze próby.
prezydent, który założył organizację w 1984 roku, ze swoim doświadczeniem weryfikował, która pizza to będzie ta właściwa pierwsza pizza, która była wypieczona na poziomie minus 320 metrów. Wypiekliśmy pizzę margaritę, wypiekliśmy pizzę marinare, ale oprócz tego wypiekliśmy również pizzę inspirowaną śląską kuchnią. Jest to trend, który ujawnia się na świecie, regionalizacja pizzy. Zasadniczo chcieliśmy zrobić tylko objazdówkę dla prezydenta, menedżera i dla Pizzaiolo, który przyjechał tutaj dla delegacji włoskiej, a stało się wydarzenie, które zasadniczo zapisze się na kartach historii stowarzyszenia. Całe to wydarzenie odbiło się wielkim echem i w Polsce, i we Włoszech. Opisały to dwie duże gazety włoskie, także jestem bardzo zadowolony. Cieszę się, że też uczestniczyłem w tym wydarzeniu, bo moim zdaniem to może się kiedyś powtórzy, może się nigdy nie powtórzyć. Tak zwariowany pomysł, tak fajnie wyszedł, że nie tylko ja, ale i Włosi i chyba wszyscy, którzy byli tam na dole razem z nami, zapamiętają to na całe życie. Chciałem też podkreślić, że upieczenie tej pizzy tam na dole to jest nic w porównaniu z codzienną pracą górników. My byliśmy tam wyłącznie gośćmi, trochę się powykupialiśmy, trochę nie, ale to się odbyło z pełnym szacunkiem dla tej pracy i ja to podziwiam, więc chylę czoła wszystkim, którzy tak pracują. Cześć, ja nazywam się Patryk, reprezentuję firmę Bitwood Farutex. Byliśmy sponsorem Mistrzostw Pizzy Napolitańskiej, ale wzięliśmy również udział w wypiekaniu pizzy najniżej w Europie wraz z organizacją Pizza Fanatics. Event był wspaniały. Wspaniała okazja do tego, żeby po raz kolejny świętować i promować tak naprawdę prawdziwą pizzę napolitańską. Takie wydarzenia nie zdarzają się często. No i się udało. Zrobiliśmy w kilka dni wszystko. To było dopięte co do minuty razem właśnie z prezydentem. A warto podkreślić, że prezydent ma 80 lat, więc zjazd do kopalni, chodzenie po tych chodnikach, skieranie się, no to jest wyczyn i uważam, że takich ludzi należy brać za wzór, bo nie ma znaczenia wiek, tylko liczy się ta energia, która jest wewnątrz człowieka. A ta energia w przypadku ludzi związanych z pizzą zauważyłem, że jest ogromna, więc jeżeli ktoś lubi pizzę i kocha ją robić, to nie ma ograniczeń do realizacji pomysłów i różnych takich rzeczy niecodziennych. Było stresująco, było szybko, ale ważne, że się udało i najważniejsze, że udało się razem z naszymi przyjaciółmi z Włoch zdobyć kolejny rekord. Bardzo dziękujemy za Wasze przybycie. Le cose improvvisate riescono meglio. Rzeczy, które wychodzą takie spontaniczne, improwizowane, wychodzą najlepiej. Mamy z tej okazji dla prezydenta drobny prezent. Abbiamo preparato un regalo. Lampę górniczą z kopalni Guido. Per sentire questo evento che abbiamo fatto ora. È più di questo, lampada del miradore, siamo qua sotto. Bardzo się cieszę, że jako lampa właśnie takiego górnika wszystko mu będzie przypominało. Eurocaschi azzurro, no. Ale kaski mamy błękitne, tak jak Napoli. Marci, volevo solo dire una cosa, che i grandi risultati, le grandi imprese nascono sempre dalla passione. Słuchajcie, wielkie rezultaty powodzą się zawsze z wielkiej pasji. E quindi siamo contenti di condividere, di aver realizzato questa grande impresa insieme al gruppo di Pizza Fanatics. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy zrobić tą imprezę razem z grupą Pizza Fanatics. E grazie a te, grazie a Cece, ma grazie agli altri affiliati polacchi, noi li abbiamo conosciuti già da un po' di tempo, c'è anche un campione olimpico qui tra di noi. Poznali już jakiś czas temu, jest między nami też mistrz olimpijski, tutaj Kamil. E solo l'unione tra grandi professionisti e grandi amatori può portare in alto la vera pizza napoletana in Polonia. Ale tylko właśnie unia między osobami profesjonalnymi i amatorami może przynieść takie rezultaty jak te dzisiaj. E quindi siamo felici che questo viaggio in Polonia inizi con una grande impresa e terminerà con un'altra
impresa importante per il futuro della pizza napoletana in Polonia. Cieszą się, że ten przyjazd do Polski zaczął się taką imprezą i skończy się kolejną imprezą, którą będziemy robili przez kolejne 3 dni, też bardzo ważną dla Polski. Un grazie anche a Umberto Maurillo, però non voglio dimenticare. Sta camminando come un treno, velocissimo, bravi, veramente bravi. Pizza napolitańska w Polsce jeździ tak jak pociąg. Jesteśmy wszyscy dobrzy, bardzo dobrzy. E poi avete una grande qualità. Io da quando abbiamo fatto i primi esami, qualche tempo fa, Mamy ho ottenuto che avete una grande qualità. I jest to pizza naprawdę bardzo dobrej jakości. W ogóle nasi pizzaiolo są bardzo przygotowani. Prezydent na bazie wszystkich egzaminów, które przeprowadziliśmy w polskiej szkole i w polskiej szkole z polskimi studentami, jest zawsze pod wrażeniem tego, co osiągamy. Meglio i pizzaioli napoletani. Czasami lepiej niż pizzaioli napoletani. Il pizzaiolo napoletano non è un pizzaiolo nato a Napoli, è un pizzaiolo che in qualsiasi posto del mondo vive e qualsiasi lingua parla, segue il metodo napoletano. Bo pizzaiolo napoletana to nie jest pizzaiolo, który urodził się w Neapolu, ale w jakimkolwiek miejscu na świecie żyje i działa zgodnie z kodeksem, który stworzyło stowarzyszenie, może się nazywać pizzaiolo napoletana. Bravi a tutti e grazie di questa occasione. Brawo na wszystkich. Wypiekliśmy 3 pizze, pizzę margaritę, pizzę marinara i pizzę inspirowaną śląską kuchnią, która jako jeden ze swoich składników miała kapustę kiszoną. La bellezza della pizza napoletana è che è un prodotto artigianale e per questo motivo ogni pizza è differente dall'altra. Però la vera pizza napoletana ha alcuni elementi che l'accomunano e sono sicuramente il fatto che sia un impasto diretto, un impasto composto da semplici 4 ingredienti: farina, acqua, lievito, sale, e ne aggiungiamo un quinto che è la passione che tutti i pizzaioli, che siano essi amatori o professionisti, devono avere. L'impasto può lievitare da un minimo di 8 a un massimo di 24 ore, al quale si possono al massimo aggiungere le 6 ore di servizio, quindi non è necessario fare lievitazioni estremamente lunghe, ma in relazione a quelle che sono ovviamente le caratteristiche della farina che viene utilizzata dal pizzaiolo si può andare dalle 8 alle 24 ore. Caratteristica fondamentale della pizza napoletana è ovviamente la tecnica di stesura cosiddetta a schiaffo o slap, che è una tecnica di stesura non soltanto scenografica ma che consente di spostare l'aria dal centro del panetto verso l'esterno e di formare così quel meraviglioso cornicione che è uno degli elementi appunto che caratterizzano la pizza napoletana. La cottura deve essere una cottura rapida a temperature altissime, si va dai 450 ai 480 gradi e la pizza si cuoce in 60 massimo 90 secondi, quindi meno di un uovo. È probabilmente il cibo che si cuoce nel minor tempo possibile. Una volta cotta la pizza deve essere immediatamente appunto consumata, e per poter riconoscere una pizza napoletana è importante, come dicevo, che ci sia un cornicione alto 1-2 cm, che la pizza sia sottile al centro e che sia morbida e in modo da poter essere piegata a libretto o a portafoglio, così come anticamente ma ancora oggi si trova in qualche strada di Napoli, e quindi diventare non soltanto un piatto da pizzeria ma anche un meraviglioso piatto da street food. È stata una bellissima avventura. L'anno scorso eravamo saliti sulla cima del Monte Bianco e avevamo battuto il record della pizza più alta nel mondo. Pensavamo che fosse finita lì, invece grazie agli amici di Pizza Fanatics siamo riusciti a battere un altro Guinness, la pizza più profonda al mondo. Siamo scesi a 320 metri sotto il livello del mare a Guidomine, in una splendida miniera di carbone. Abbiamo innanzitutto vissuto l'esperienza di passeggiare tra i cunicoli di una miniera e quindi capire il durissimo lavoro che questi minatori hanno svolto e in qualche caso svolgono ancora per tanti anni, e per omaggiarli, ecco, siamo riusciti a fare una vera pizza napoletana anche a quelle profondità. E un altro Guinness che vuole omaggiare la Silesia, questa splendida regione che ci ha ospitato in questi 3 giorni polacchi.
ma è stata una visita interessantissima, abbiamo scoperto delle cose nuove, bellissime e veramente siamo entusiasti di questa venuta in Polonia, di questo viaggio in Polonia. Wycieczka była bardzo ciekawa. Zobaczyliśmy bardzo dużo nowych rzeczy, o których w ogóle nie mieliśmy pojęcia i bardzo się cieszę z tego przyjazdu tutaj do Polski. Signor Presidente, quell'evento che abbiamo fatto, manifestazione con la pizza a 320 metri sotto la terra. È stata un momento magico, un momento importante, un momento della storia della pizza napoletana che va scritto nel libro di storia, perché non era mai stata fatta. To był naprawdę niesamowity moment, bardzo emocjonujący i to był event, który na pewno zapisze się na kartach historii prawdziwej pizzy napolitańskiej. Realizzare una vera pizza napoletana a 320 metri sotto il livello del suolo, io credo che sia stata un'operazione veramente storica. I zrobienie pizzy na wysokości minus 320 metrów naprawdę było takim momentem historycznym. Signor Presidente, secondo lei c'è la differenza nel modo di cuocere la pizza a 300 metri sotto la terra rispetto a quello a livello normale? Ma tutti i momenti della pizza sono momenti diversi. Certo, cuocere a 320 metri sotto la terra bisogna avere grande attenzione, ma comunque o la facciamo a 3600 metri sul Monte Bianco o 320 metri qui, o dovunque la facciamo, la pizza napoletana, quando ha un buon pizzaiolo, si può fare dovunque, è facile. Prezydent uważa, że wypiek pizzy tutaj pod ziemią na pewno był troszkę inny niż ten, który normalnie robimy na powierzchni. Ale czy jest ona pizza robiona pod ziemią, czy wysoko w górze, sam fakt, że pizza napolitańska może być robiona wszędzie i dobry pizzaiolo będzie potrafił ją zrobić w jakimkolwiek miejscu na świecie. Jeżeli chcielibyście poznać więcej szczegółów na temat pizzy napolitańskiej, jeżeli zainteresowaliśmy Was tym wydarzeniem i naszą działalnością, zapraszamy Was bardzo serdecznie do naszej grupy Pizza Fanatics. Znajdziecie nas na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie oczywiście. Zapraszamy Was również do śledzenia organizacji AVPN i wydarzeń, które organizacja ta organizuje w Polsce i na świecie. Od tego roku powołano polską delegaturę AVPN, która poszerzy swój zakres działalności. Pizza napolitańska, mimo tego, że ją dzielimy, to łączy i daje radość.